Cześć, ja nazywam się Agnieszka Jakubowska i witam Cię na moim kanale o regułach gry w golfa. Piękna wiosna za oknem, więc wracamy na pola golfowe. Wracamy też z naszym kanałem. Ostatnio zadałam Wam pytanie w ankiecie, jaka reguła według Was może sprawiać golfistom najwięcej kłopotów. Odpowiedzieliście, że taką regułą, która może być najbardziej problematyczna, jest uwolnienie od sztucznych utrudnień nieruchomych. Zabieramy się więc za ten temat. Zapraszam do oglądania. Trzeba zacząć od tego, co to są te sztuczne utrudnienia nieruchome. Sztuczne utrudnienia to wszystkie, które zostały wytworzone przez człowieka. W przeciwieństwie do naturalnych utrudnień, takich jak szyszki, patyki, liście, te, które wytworzyła sama natura, sztuczne utrudnienia to są takie rzeczy, które wytworzył człowiek. Jeżeli nie da się ich przemieścić, to są nieruchome. I takimi sztucznymi utrudnieniami nieruchomymi może być na przykład ścieżka na polu. Betonowa ścieżka, droga dla meleksów, od której graczowi będzie przysługiwało uwolnienie. Uwolnienie to jest bez kary, czyli jest to tak zwany free drop. Sztuczne utrudnienie nieruchome to jest na przykład droga ze sztuczną nawierzchnią. Ale widzisz tą drogę, która jest za mną? Ta droga nie jest ze sztuczną nawierzchnią. To jest droga z nawierzchnią, która jest naturalna. To jest po prostu wyjeżdżona droga. W takim przypadku, nawet jeżeli piłka gracza znajdzie się na tej ścieżce, to gracz będzie musiał grać piłkę tak, jak należy. Uwolnienie nie będzie przysługiwało. Generalnie zasada jest prosta. Wszystko, co da się usunąć, jest ruchome. Możemy to usunąć, żeby wykonać uderzenie. Natomiast to, czego usunąć się nie da, jest sztucznym utrudnieniem nieruchomym i przysługuje od tego free drop. Jeżeli piłka gracza leży w ten sposób, że to sztuczne utrudnienie nieruchome przeszkadza albo w położeniu piłki, albo w zamierzonym swingu, albo też w ustawieniu gracza, to przysługuje uwolnienie bez kary, czyli tak zwany free drop. A jak to zrobić prawidłowo? Już Wam pokazuję. Po wykonaniu uderzenia moja piłka zatrzymała się na drodze ze sztuczną nawierzchnią. W tej sytuacji mam prawo do skorzystania z uwolnienia bez kary. Żeby w sposób prawidłowy i dokładny wyznaczyć miejsce, w którym mogę zdropować swoją piłkę, będę potrzebowała do tego kilku rzeczy. Po pierwsze, będzie mi potrzebny kij, którym normalnie bym grała z tego miejsca. Biorąc pod uwagę odległość do greenu i ukształtowanie terenu, to gdyby nie ta ścieżka, wybrałabym prawdopodobnie uderzenie 7 iron. Dlatego właśnie moja 7 jest pierwszą rzeczą, której potrzebuję. Ale to nie wszystko, ponieważ będzie mi potrzebny również ten kij, który jest najdłuższym kijem w mojej torbie, nie licząc patera. Takim kijem u mnie jest driver. Przydadzą się również kołeczki T do zaznaczania. Procedura uwolnienia od sztucznych utrudnień nieruchomych składa się z 2 etapów. Pierwszym z nich jest wyznaczenie najbliższego punktu całkowitego uwolnienia. Podczas tego etapu należy użyć kija, którym normalnie byśmy grali. Dlatego wzięłam moją 7 iron. Ale właściwie dlaczego? Otóż dlatego, że do każdego kija i do każdego rodzaju uderzenia ustawiasz się trochę inaczej. Inaczej będziesz ustawiony wtedy, kiedy będziesz chciał wykonać tee-shota driverem, a inaczej ustawisz się wtedy, kiedy będziesz wykonywał chipa wedge'em. A ponieważ na tym etapie będziemy chcieli dość precyzyjnie ustalić, gdzie są Twoje stopy, gdzie leży główka kija, kiedy ustawiasz się do uderzenia, czy ścieżka przeszkadza, czy też nie przeszkadza, dlatego właśnie tak ważne jest, żeby robić to przy użyciu kija, którym normalnie byś grał w danej sytuacji i ustawić się w taki sposób, w jaki ustawiłbyś się normalnie do tego rodzaju uderzenia. Następnie szukamy miejsca, takiego jednego punktu, który jest najbliżej, jak to możliwe, położenia oryginalnej piłki, nie jest bliżej dołka i w dodatku takiego punktu,
w którym ścieżka, która przeszkadzała dotąd, nie będzie już przeszkadzała ani w położeniu piłki, ani w ustawieniu moich stóp, ani w swingu. To miejsce dla ułatwienia zaznaczę kołeczkiem T. I to jest nasz najbliższy punkt całkowitego uwolnienia. Najbliższy, bo znajduje się najbliżej położenia piłki. Punkt, bo to jedno miejsce, a nie żaden większy obszar czy strefa. Całkowitego, ponieważ całkowicie wyeliminowaliśmy wszelkie zakłócenia spowodowane tą ścieżką, od której się uwalniamy. Uwolnienia, bo to jest to pierwsze miejsce, w którym możemy już się uwolnić. Pierwsze, ale nie ostatnie, ale o tym za chwilę. Zapamiętaj, gdzie znajduje się najbliższy punkt całkowitego uwolnienia. Jest to to miejsce, które znajduje się najbliżej oryginalnego położenia piłki, jak to tylko możliwe, ale jednocześnie nie bliżej dołka i jest to to miejsce, w którym nie występuje już zakłócenie. Przechodzimy do etapu drugiego, czyli wyznaczanie obszaru uwolnienia. Jest to obszar, w którym będziemy mogli zdropować swoją piłkę. Reguły gry w golfa posługują się jednostką miary, jaką jest długość kija. A dokładniej jest to długość najdłuższego kija w torbie gracza, z wyjątkiem patera. I właśnie dlatego odłożyłam kij, którym się dotychczas posługiwałam przy wyznaczeniu najbliższego punktu uwolnienia i wzięłam najdłuższy kij, jaki posiadam w mojej torbie, czyli drivera, by za jego pomocą wyznaczyć przysługujący mi obszar uwolnienia. Odmierzanie rozpoczynam od najbliższego punktu uwolnienia. Obszar uwolnienia wynosi, podobnie jak w przypadku wszystkich innych freedropów, długość jednego kija. Oczywiście nie może być to bliżej od dołka, dlatego wybrałam takie miejsce, które znajduje się mniej więcej w tej samej odległości od flagi, co mój najbliższy punkt całkowitego uwolnienia i dla ułatwienia zaznaczyłam sobie je kołeczkiem T. Obszar, który powstał w ten sposób, to jest obszar uwolnienia, czyli obszar, w którym mogę zdropować swoją piłkę, a następnie wykonać uderzenie. A co zrobić wtedy, kiedy piłka leży dokładnie na środku, kiedy zarówno na prawo, jak i na lewo jest dokładnie ta sama odległość? Czy gracz ma prawo wyboru? Sprawdź wtedy, gdzie jest punkt uwolnienia po każdej ze stron. Pamiętaj jednak, że musisz wziąć uwolnienie całkowite, a więc nie tylko od położenia piłki, ale także od ustawienia stóp. Wtedy sam się przekonasz, że punktów całkowitego uwolnienia może być wiele, ale najbliższy jest tylko jeden z nich. A czy musisz stosować całą tą skomplikowaną procedurę za każdym razem? Odmierzać kijami, symulować swingi, wbijać kołeczki T? Nie, absolutnie nie musisz. Zresztą, gdybyś chciał to robić za każdym razem dokładnie i precyzyjnie, pewnie zajęłoby to mnóstwo czasu. Ważne jest, żebyś wiedział, jak to zrobić, dlatego ja dzisiaj pokazałam Ci krok po kroku, jak to należy wykonać, skąd te punkty się biorą, gdzie się dany obszar zaczyna, a gdzie kończy, tak żebyś mógł sobie poradzić w każdej zaistniałej sytuacji. Czasami tą całą procedurę przeprowadzisz na szybko w myślach i będzie to wystarczające. Czasami jednak, z różnych powodów, będziesz chciał przeprowadzić tą procedurę dokładnie i precyzyjnie. I wtedy również będziesz wiedział, jak to zrobić tak, jak należy. Tak czy inaczej, niezależnie od tego, którą z tych opcji wybierzesz, Twoje zadanie jest tylko jedno. Masz zagrać z właściwego miejsca. I to już jest wszystko, o czym chciałam Wam powiedzieć w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że uwalnianie ze sztucznych utrudnień nieruchomych nie będzie już stanowiło dla nikogo żadnego większego problemu. Do zobaczenia i dobrej gry!